Cześć moi drodzy widzowie, zapraszam na 20 tur na poziomie legendarnym. Jak widzicie, wybrałem Tiktaka, czyli Talaguę. No jest to moim zdaniem najgorsza z jaszczur. Z tego względu, że te latające jednostki tych jaszczuroludzi mi się wydaje, że tak średnio się sprawdzają. Ja osobiście nie jestem akurat od nich zwolennikiem, wolę bardziej te potwory, piechotę. I jest to dużo ciekawsze. Tiktak to jest ogólnie wymykający się śmierci wódz skinków. Niby tak naprawdę, może nawet nie niby, tylko po prostu tak naprawdę to jest najlepszy latający jaszczur. Wydaje mi się z tego względu, że też jest jedynym wodzem latających jaszczurek. To może dlatego też tak to wygląda. On oczywiście przemierza swoje tam przestworza. Jako takiej dużej tutaj jego historii tutaj nie mamy. Jest to po prostu wódz latających na Terradonach. Więc zobaczymy, jak to będzie się sprawdzało. Jeśli chodzi o efekty frakcji, efekty Lorda, no co możemy mieć? No to oczywiście, że jeźdźcy Terradonów, jeźdźcy rozpruwaczy i koatyali, czyli wszystko, co jest latające. No, jeśli chodzi o efekt frakcji, co my tutaj mamy, no zyskują wyjątkową umiejętność bitewną, czyli dodatkową bombę. Rzut skał Hoteka. No zobaczymy, jak to się będzie w praktyce sprawdzało. Ja osobiście nim jeszcze nie grałem, więc będzie to też dla mnie coś innego, coś nowego. Muszę was poinformować, że zostało nam 12 bohaterów. No, z Tiktakiem jest 12 i będziemy mieć skończoną serię. Myślałem, że zostało ich troszkę mniej, ale jednak 96 lordów to jest sporo. No i to też jednak trzeba mieć czas, trzeba też to wrzucić. No nawet jakbym wrzucał codziennie odcinek, to licząc na tym, to jest ponad 3 miesiące. My zaczęliśmy serię, jak dobrze pamiętam, w kwietniu. Więc ponad 3 miesiące nam tutaj zeszło, z tego względu, że też były rankingi, nie były codziennie, jakby te 20 tur na poziomie legendarnym. Oczywiście, jeśli moje filmy wam się podobają, zostawcie lajka, zostawcie suba, pamiętajcie o tym, jest mi wtedy bardziej miło i takie bardziej docenienie moich materiałów. Zatem ruszajmy. Co tutaj oczywiście mamy? No tutaj oczywiście mamy do właśnie latających jednostek, a tutaj do naszej kawalerii. On w większości z tego, co gdzieś tam komputer zauważyłem, jak nim grał, no to w większości właśnie latające jednostki i tak samo właśnie rogate, czyli właśnie taka kawaleria. Okej. No my tu nie mamy takiego mega wymagającego przeciwnika na początek, bo no gobliny, no sorry, ale to nie jest wymagający przeciwnik. Choć jak patrzymy, no nawet tutaj jakieś straty pokazuje. No stoczmy tą walkę, zobaczymy, co tutaj wyjdzie z tego. No powiem wam, że jestem trochę zaskoczony, patrząc na to, na co my tam walczymy w sumie, bo walczymy na gobliny, które mają słabe statystyki, tylko że my tu mamy też jednostki skinków, które też mają słabe statystyki i niestety tak to liczy automat. No zobaczymy, jak to się sprawdzają. To bomba może być spoko, czas odnowienia, ok, jedno użycie. Zrzut skał. No te bomby będą spoko, te bomby na pewno będą spoko. Tu mamy strzelców, to strzelców możemy tutaj umieścić. No rogate będą robić robotę, bo oni jednak są dosyć twardzi. Więc puśćmy do przodu tą armię. Wysadźmy ich tam trochę. No plus taki też jest, że wszyscy jakby bohaterowie skinków u nich od razu mają bonus, czyli są na Terradonach, czyli latają. To jest fajne, że można gdzieś tam pokombinować wtedy coś jakąś mechaniką. O, tutaj pokonani, tutaj luz. No tak jak mówiłem, właśnie ta kawaleria będzie robić robotę. No, nawet też coś tutaj bije, trzeba mu przyznać. No tutaj, bombki już tu użyliśmy, to tutaj jeszcze możemy użyć bombkę.
No, bombki są OP, ale bez bombek to już trochę słabiej to wychodzi. Tutaj możemy im wyłączyć. Niech tam najwyżej gonią, zabijają to wszystko, co się da. No te rogate widzę słabo tutaj. Dobra, tu bohater pokonany, to oni się wysypią. To się tu trzyma jeszcze, okej. Kurde, te pająki się tak trzymają, jak my gramy pająkami, to oni mają tak mało dyscypliny, że coś ich lekko szturchnie i oni już uciekają. I wtedy jest przezabawnie tutaj. No, no rogate fajnie, no ale to są gobliny też, no nie oczekujmy, że nawet goblinów by nie zabili. Chociaż powiem wam szczerze, lubię tych rogatych, ale oni mają bardzo specyficzną mechanikę, bo one są jednak wolne, te jednostki. I nie zawsze się tak dobrze sprawdzają. No armię początkową ma nie najgorszą, bym powiedział, bo widziałem gorsze armie, więc... Pewnie są ludzie, którzy lubią gdzieś grać tik-takiem. No ale straty na automacie są straszne trochę. Okej, tu mamy właśnie do Terradonów. Ci jeźdźcy są dosyć fajni, to jest fajna jednostka, mi się osobiście ona bardzo podoba. O, patrzcie, on ma od razu na starcie ten fioletowy item. Ja się nie spodziewałem tego. Uzupełnienie strat, no nie jest źle. Ja jestem bardziej za tymi jednostkami. No plus jest taki, że on walczy jednak z tymi goblinami, no nie mamy też tu wymagających przeciwników, jeśli chodzi o frakcje, no bo nie ma tutaj wymagającej frakcji na początek. Tutaj też w większości z tego co widziałem zawsze miał pakty pokojowe z na przykład Imperium, z królami grobowców. Tu jest też Krok zbytnio z jednej strony, jedynie co to Zinch może być tutaj takim problemem. I on by mógł mieć trochę problemu z Zinchem, bo Zinch nie jest słaby. Kurczę, jak my tu nie przyspieszymy, no to i tak byśmy tu nie dolecieli. Okej. No to utrzymanie tych jednostek naprawdę ma na dobrym poziomie, bo jest bardzo tanie. Okej. Nie no, wydaje mi się, że on jest do ogarnięcia. Fajnie można nim ogarnąć, tylko że nim będziemy musieli toczyć większość bitew. Bo straty będą na automacie ogromne. Tym bardziej na tym poziomie trudności, więc jak ktoś lubi więcej automatów, to raczej trochę inaczej by musiał tutaj armię budować, byłoby to trochę uciążliwe pewnie. No tutaj w sumie i tak nas tam nic za bardzo nie zaatakuje. Moglibyśmy się jeszcze tu ustawić w razie co. No plus taki, że no ta powiedzmy latająca armia jest bardzo tania w utrzymaniu, bo niecała stówka za utrzymanie jednostki. One po pierwsze tymi bombami mogą dużo zrobić, to jest pierwsza rzecz. Bo te bomby mają bardzo fajne przebicie pancerza, więc tego warto używać. Tylko trzeba też, tak jak mówię, trzeba to tutaj używać tak, że trzeba po kolei, żeby nie automatycznie wszystkimi bombami rzucać. Okej. No widzicie, tyle armii żeśmy dorekrutowali, a tutaj automat niestety też jest ostro leje. Świadczenie armii, no, w sumie bez sensu mi to na razie. Walka ze skawenami. On tutaj ma dużo właśnie szansy na zasadzkę. Czy ta zasadzka to tam jakoś... Nie no, teoretycznie zasadzka mogłaby być dobra, żeby ich fajnie zbombardować. Te błogosławieństwa też są fajne właśnie na jaszczurach. My będziemy w tą zasadzkę ładować, bo sądzę, że to jest taki najważniejszy cel tutaj. Z kasą ona ma dosyć przyjemnie ta jaszczura, to muszę przyznać. No, siła broni tutaj może się przydać. Choć to jest w prowincji, to w sumie się nie przyda. Czy jednak lepiej to przerzucić na tą kontrolę. Tu jest fajnie, bo też są miasta, które są bogate, bo tu jest port, tu jest port. Tu jakbyśmy zaatakowali w górę, też są porty. Walka na przykład z takim imperium... Wydaje mi się, że takie nawet spoko by było. O, dostaniemy Saurusy, spoko. Saurusy to zdecydowanie spoko.
Tutaj się duża armia uzbiera. Dobra, zmieńmy sobie to jednak na tempo badań. Czas budowy budynków. W sumie to też nie najgorsze. A ten rozwój niech będzie. No ja będę chciał na pewno wampiry dojechać, bo na wampirach my skorzystamy, bo Sigmar pewnie też za nimi gdzieś tam nie przepada. Nie wiem, czy z tymi nie będziemy mieć wojny, bo oni się jakoś tutaj średnio tak lubią. Delikatnie się lubią. Szkoda, bo tutaj będziemy dużo tur tracić, żeby dojść do tych miast i na tych 20 turach nie wiadomo, co się nie wydarzy, coś tak czuję. Ale może mnie to zaskoczy. Powiem wam, że jest szansa jakiegoś zaskoczenia. Radom, przebijające strzały. Szkoda, że on tutaj, ten bohater, nie ma dla naszych jednostek bonusa, no bo teraz ci nowi bohaterowie jak wychodzą, to mają bonus jednak do tych wszystkich. A ci tak jeszcze trochę biednie. Przeprowadź rytuał dodatkowy ruch dla armii i postaci dostępnej wyłącznie w tej turze. Armie nie będą mogły opuścić trybu marszu po wykonaniu początkowego zasięgu. Okej. A użyjmy sobie tego. No dobra, no trudno. Przejdźmy sobie tutaj po prostu. Tego nie wiedziałem, że coś takiego ma. No to jest, powiem wam, spoko. To może się bardzo dobrze spisywać w takich trudnych momentach naszej gry. Kurde, ale z tym Sigmarem to bardzo dobre ma tutaj te stosunki. Aż dziwne, że z Sigmarem mamy lepsze stosunki niż z jaszczuroludźmi, no ale... No tu będzie pewnie pełna armia, coś tak czuję? A nie, nawet nie. Ale może akurat skoczy w zasadzkę, więc będzie spoko. Tutaj budujemy, tu czekamy. No jest to mozolne, tak do 10 tury to zdobędziemy. Ale on ma bardzo fajne miejsce, bo tutaj jest bardzo ciężko walczyć na tym terenie, na przykład jeśli jakiś przeciwnik nam tutaj wejdzie. Więc my tu mamy duże bonusy do walki na tym terenie. Jest to taka idealna dżungla dla niego. Więc to na przykład jest moim zdaniem dla niego na duży plus. O, tu mamy ogromną armię do pokonania, więc będzie co bić. No, tak kozacka ta armia tutaj. Sprawdzimy teraz nasze latające stwory. No nieźle. No to może być zabawne, powiem wam. Trochę tej armii jest do pokonania. Ponad 4000 goblinów. Pamiętajmy, że my też jednostki mamy w małych liczebnościach. Tu nie ma w oddziale 16 czy tam 32. Tu jest po 8, po 10. No na pewno musimy posiłki zablokować. Bo inaczej to nas zmiażdżą. Armia latających jest. Posiłki trzeba zablokować i po prostu zbombardować bardzo. Ślimatu! No, będzie się działo. O kurczę, tutaj nas trochę obili, widzę.
Dobra. Dobra, teraz tu poprawka. No to właśnie na tej zasadzie trzeba cisnąć, bo inaczej to ciężko. No, ale dobrze to wyszło, nie? Szczerze, aż sam się nie spodziewałem takiego damage'a. Możemy się tu trochę ustawić. Możemy tutaj im wycofać to. Dobra, o, tutaj nasza armia wędruje. Którzy tutaj jeszcze mają bombkę. Okej. No co, to co, jedziemy z nimi? No tutaj będzie trochę teraz bardziej skomplikowane, żeby ich tak wysadzić. Dobra, tu jeszcze mamy coś, co możemy zbombardować ich. No tutaj zbombardujemy, będzie ok. Jedna dobra bombka i siadło. No straty były duże jako tako. Nie dało się tego ukrócić. No te bombki to ratują tutaj, ale wiecie, tu nie byli aż tacy mocni ci przeciwnicy, więc to też inaczej. Będziemy mieć takich bardzo wymagających wrogów, to już tak łatwo nie będzie. No już nie ma co ich tam gonić nawet. No coś nam chyba ustrzelili. W sumie tych najbardziej poobijali. No tu 200, tu 200, tu 200, no to wybija dużo. Bo też dużo ich zostało, bo oni się szybko wycofali, jak tam ich przygwoździliśmy trochę. Tak trochę gorzej wyszło. Szkoda, że tych Saurusów tutaj nie mamy, bo oni by nam fajnie podliczyli.
A tu no niestety. Czy nasza armia i tak jest, powiedziałbym, w nienaruszonym stanie? Okej, my sobie tu dorekrutujemy. Tych sobie wyrzucimy całkowicie. No i teraz ten automat będzie już taki, bym powiedział, bardziej przychylny dla nas. No, powiedzmy, że przychylny. No moglibyśmy jeszcze ich tak załatwić i wysadzić. Ale to jest zbędne. No my sobie ładnie armię regniemy za chwilę. No nam się bardzo fajnie rega ta armia, więc... A jeszcze coś by mogło jakimś cudem pójść nie tak. Nie, no nie poszłoby tu raczej nic nie tak. Czy ten bohater jest też taki jakiś mocny? Tutaj mam trochę mieszane uczucia. Te jednostki są fajne, póki mają te bombki. Jak będziemy mogli... O nie wiem, czy nie pamiętam. Pancerz... Okej. Okej. No bo oni potrzebują więcej tych bombek, żeby mieli, bo jak nie będą mieć więcej bombek, to tu będzie bardzo ciężko. A nie wydaje mi się, żeby oni mieli możliwości, chyba że są możliwości przy jakimś ulepszeniu tych jednostek. Chyba że są budynki. Jak to tutaj to wygląda? W sumie... No bo wiecie, rzucimy bomby, spoko, ale co dalej? Co potem? No dobra, możemy zrekrutować, skoro tutaj nie było nic ciekawszego. Możemy też zacząć drugą armię już nawet rekrutować, bo... Czemuż by nie? Wódz skinków, okej. O, to już trochę droższe utrzymanie tych jednostek. Możemy takie słabsze armie robić. Chodzi mi o to, żeby też siłę na świecie wbić. No i też zacząć atakować tutaj bardziej tego komputera. No dobra, no zobaczymy. Tu i tak już wygraliśmy, bo no ci już nas nie pokonają. Ciekawi mnie, jak tutaj właśnie niebieska jaszczura będzie z nami się dogadywała. Jest też duża szansa, że na przykład królowie grobowców mogą nam wypowiedzieć wojnę, albo na przykład Manfred, no bo to Manfredem już graniczymy. Dlatego też rekrutuję tutaj armię w razie W. O, wielka przygoda. Powiem wam, że nawet dosyć spoko ta przygoda tam wygląda. Choć to jest wiadomo, spodziewane posiłki. Choć skaweni, no skaweni są strasznie męczącą frakcją. No patrzcie, mamy 100% na zasadzkę, super. Kłapata. Dodaję, okej. No oni mają bardzo mocne te garnizony. Jak oni dostają tych saurusów w garnizonie, to jest po prostu sieczka. My będziemy pod kasę tu bardziej uderzać. To niech się spokojnie rekrutuje. 160 siła. O, ostatni obrońcy 10, proszę bardzo. A, bo my z Sigmarem mamy pokojowe od razu. Okej. A z drzewkiem? A drzewko to pewnie zaraz spłonie tam. Manfred podpali drzewo i tyle z tego będzie. No jaszczuro ludzie, powiem wam podsumowując tak, że to jest ogromnie mocna frakcja, bo mają bardzo mocne zaklęcia, mają bardzo mocną piechotę, potwory. Jednostki latające też są spoko, ale one to już tak... O, ile płacisz? 6000. Oni mają po prostu bardzo fajną możliwość zagrania, bo mogą grać na różnych wariantach jednostek, bo są frakcje, które są na przykład bardzo ubogie. Ojeju, to będzie uboga walka. My to wygramy bez żadnego problemu, bo tutaj bardzo nic nie ma w tych jednostkach. No, ale to będzie trochę takie męczące. Jest dużo tych jednostek jednak strzelających. Będzie trzeba tam gonić. Będą nas wieże obijały. To trochę boli. To jest zarąbista jednostka. Mówię wam, to jest zarąbista jednostka. Saurusy z tarczami i włócznią to jest super jednostka. Ja uwielbiam ich. Nią można tak dużo ugrać, że i potwora zatrzyma, i ogólnie zatrzyma. To jest dobre. Wtedy wchodzi jakaś dobra magia, na przykład niebios i się dzieje. Jezus, ile tych wież tutaj.
O, sporo, trochę. Która brama będzie najbardziej odpowiednia? To będziemy szturmować w sumie ta. No, ta jest najbardziej odpowiednią bramą. Ulaskin. O, tu będzie straszny ostrzał w nas. No tu się już trochę pozbyliśmy strzelców. Dobra, pomóżmy tutaj naszemu. O, co oni tak dziwnie tutaj? Nie w szeregu jakoś. No to jest to, żeby zagrować ich wszystkich na siebie, czyli żeby oni atakowali nas. No a my potem bombardujemy. Tutaj też mamy właśnie tych orków do załatwienia. Tutaj ładnie to siądzie. No, tutaj się rozwala to. No tu już pół armii chyba zmietliśmy mu, więc... Takie bym powiedział niedobitki bardziej. Te trolle fajnie byłoby jednak jakimś ładunkiem załatwić. O. To już załatwi te trolle. Okej, tu mamy też jakiś oddział chłopaków. No, orkowie to jest idealna frakcja, którą można ostrzelać. Oni nie mają aż takich dobrych tych strzelców, więc... Oni tu nie zdziałają nie wiadomo z czego. No, tylko czarodzieje trochę tu biją. Mamy jeszcze gdzieś jakieś bombeczki? Tu mamy bombeczkę. Dobra. Co my tu jeszcze mamy? Kto tu jeszcze bombeczkę ma? Tu jest oddział z bombeczką. Dobra, proponuję im wyłączyć tego. Tutaj, żeby zaczęli rozwalać te jednostki do końca. Tu jakiś oddział z bombeczką leci. Może uda się ich tutaj złapać. A, ci już rozwalili, okej. To w sumie wchodzić tutaj. A ładnie pół oddziału na strzała. No, oni się już tutaj powinni teoretycznie podawać, więc... No a tam pokazywało wysokie straty, więc stracilibyśmy naprawdę sporo.
A tutaj nie tracimy nic, więc da się tymi jednostkami ugrać, tylko tak jak mówię, tu trzeba powoli tymi bombkami sobie ustawiać. Jakbyśmy mieli bardziej agresywnego przeciwnika, mocniejszego przeciwnika pod względami na przykład strzelców, to mielibyśmy, powiem wam, strasznie przerąbane. Bo te jaszczuroludzie, te na Teradonach, oni mają mało pancerza, więc oni szybko by schodzili. No bo to są bardziej takie właśnie jednostki do szybszego ataku i odwrotu, więc tutaj trzeba się bawić tymi jednostkami. Bo inaczej możemy mieć po prostu przechlapane. Tempo rozwoju. No możemy pod tą kasę na spokojnie. Z kasą on nawet, powiem wam szczerze, że nie narzeka. Dobrze mu idzie z kasą. Odporność na ostrzał zdecydowanie. Tutaj by nam się też właśnie przydała odporność na ostrzał dla naszych jednostek. No ale no niestety nie można mieć wszystkiego. Tu niech sobie rekrutuje dalej. O, tu nam się coś uszkodziło. No z kasą jest spoko. Na szkieletach to w ogóle będziemy mieć gruby ubaw z tego względu, że nie mają strzelców. Więc tam to będzie w ogóle prosto. Tacy królowie grobowców też na początek spoko, bo tam będą tylko łucznicy szkielety. Oni dostaną jedną bombą i się w sumie poddają, no. Tam nie ma jakichś takich ciężkich tematów. Musimy na pewno pokonać... O, kapłana możemy sobie przyzwać, proszę bardzo. I oczywiście co? No niebios, no niebios. Gdzie są niebiosa? Ponoć na magię, no teoretycznie można by. Kurde, chyba nie dolecimy tam w następnej turze. To jest właśnie plus i minus tej dżungli. Możemy sobie teradonów trochę pokupować. Okej. A właśnie, bo my tutaj żadnej technologii nie odkryliśmy. Co ja to robię w ogóle? Jaka to była technologia? Technologia bestii? Wylęgu. A to dlaczego w sumie? Aha, dobra, bo to musi być na drugim poziomie. Tak? Jakim cudem? Chwila, bo ja już się to trochę zamotałem teraz. Potrzebujemy co? Obóz zbieracki. Aha, bo to jest na drugim poziomie. Okej, dobra, już jesteśmy w domu. A to mamy co ile? 20 tur. No, to trochę bolesne. A wampiry szybko trzeba pokonać, bo to spaczenie, żeby nie nabiły. Choć widzę, że tu już w sumie 100 jest. Widzę, że już drugą albo trzecią armię robi. On często ma wojnę też właśnie z krasnoludami tutaj z Torkiem, albo ewentualnie właśnie tutaj z obrońcami. Piaskowe odnoszą wielkie sukcesy. Kurde. No to faktycznie on tutaj odnosi sukcesy. Lepsza zbrojka. Do skinków produkcji. A do skinków. O, patrzcie, tu jest cała armia nawet. My powiedzmy im wojnę. Może wpadną w pułapkę. Konflikt z wampirami. To było do przewidzenia. To musiało się tak wydarzyć. Dobra. Tutaj stolicę sobie wybudujemy wyżej. No i niech na razie jest, tak jak jest. Jak wpadną w zasadzkę, nawet fajnie jakby tą dwoma armiami się tutaj wbił. Tylko nie wiem, czy on tutaj nie będzie chciał się przebić. Zobaczymy, czy ta armia wyruszy, czy nie. Jeśli wyruszy, to będzie chciał tutaj nam zaatakować. I nam zepsuje trochę plan, bo ja mam plan tutaj to podbić. Szkielety są chyba na końcu. Nie, szkielety siedzą na tyłku. Nie chce się ruszyć. 100% zasadzki. A on siedzi. Właśnie, bo tu nie chce granic naruszyć z tym. My tu prawie mamy możliwość im się dogadania, ale on jeszcze nie jest aż taki przychylny. Ale dobra, jak zniszczymy mu to, to on przyjdzie tym głównym bohaterem do nas.
No, średnie straty to jest bardzo ciekawa inicjatywa. Bym powiedział, że nawet bardzo ciekawa inicjatywa, bo wiecie, jak macie jednostki, które latają, mają bombardowanie, wystarczy ustawić swoją armię w okręgu, gdzieś w kącie, cała armia przeciwnika przychodzi, wy bombardujecie i za jedną salwą bomb nie ma całej jego armii. To jest spoko, można się tak bawić i nawet polecam się tak bawić, bo zaoszczędzicie armię. Na przykład tutaj macie piękny teren, żeby się bronić. Ustawiacie jednostki, które mają odporność na szarże. Więc kawaleria wtedy wam też nic nie zrobi. No, tych strzelców można tutaj umieścić. No i teoretycznie powinniśmy tu czekać, aż oni sobie podejdą i my sobie ich tam zbombardujemy, nie? Kawalerię możemy schować trochę. No, na przykład coś takiego. No i niech sobie tu przylecą. Nie wiem, czy nietoperze nie mają właśnie większej prędkości. No możemy go zbombardować, żeby się ruszył. Ewentualnie możemy tymi tutaj lecieć. I te wampirki mu ubić. Znaczy nietoperze. Znaczy oni chyba średnio tak na te nietoperze mają z tą celnością. No, tak średnio widzę. Te ścierwowozy. Szczerze ustawimy sobie tutaj tą kawalerię. Wmieszamy ją jeszcze tutaj. A niech on co tu podejdzie. No, chodź, chodź, chodź. Czasu nie ma. No niech oni sobie tutaj rzucają, bombardują. Dobra, tutaj zaatakowali, więc możemy zrobić pierwszą rundkę. Okej. Tu możemy zrobić nawet 2 rundki. 3 tymi jednostkami. Okej. Teraz tutaj musimy trochę pomóc. Okej. No to nam coś wybijają. No to mamy jeszcze takie do bombardowania. Okej. Jeszcze coś gdzieś mieliśmy chyba. Tu coś jest.
No tu trochę problemem jest ta jednostka jednak. Tych rydwany. Okej. No i tych bohaterów, no też tutaj ma narąbanych. Ile się dało. Dobra, cmentarne się tu wysypują. Co nam to jeszcze zostało? Tu mamy jeszcze bombardowanie jakieś. No to już kwestia przyspieszenia i wybicia mu tego. No, nie elegancko. Czyli trochę na ostro tutaj, no, trochę na ostro przejechali. Nie ma to jak sobie zaprzeczać samemu sobie, swoim słowom. No, przejechali nas delikatnie, ale patrząc na to, co oni stracili, no mieli w miarę dobre jednostki, bo mieli 3 razem w sumie bohaterów. Cmentarne te są mocne strasznie, te poczwarki. Mają też góle, mają rydwany, no mieli fajne wzmocnienia dla jednostek. Więc no, coś nam zrobili, ale tyle co oni nam zrobili, to nas szczerze powiedziawszy nic nam nie zrobili. Więc tutaj nie ma co się tego obawiać. My potrzebujemy jako tako, co my potrzebujemy? To jest fajne. Dochody. Szansa na zasadzkę to nie. Kontrola nie. Tu mamy do utrzymania tych jednostek. To warto, bo nawet trochę zyskamy na tym. No tutaj to siła pocisków. A tutaj możemy sobie iść w uzupełnienie strat. Żebyśmy też nie mieli właśnie takich strat dużych. Tu będzie trochę tych armii do rozwalenia. No dobra, możemy się wtedy w sumie wybierać powoli. Tu się też buduje. No z kasą, jak widzicie, bardzo dobrze ta jaszczurka stoi. No, bardzo dużo zarabia. Za walki też ma właśnie fajne płacone. Mi się zdecydowanie na przykład przyjemniej gra Tik-Takiem niż na przykład właśnie Krogiem. Zdecydowanie przyjemniej mi się gra. Tu widzę, armia wyruszyła, więc on jest albo gdzieś tutaj się czai na nas. Możemy zaatakować to i się potem w razie co na niego wrócić. Bo to jest bardzo fajne i bogate miasto do przejęcia. No i nawet ładnie rozbudowane, wam powiem. My sobie tu wymienimy jedynie ten budynek. Choć wódz skinków? Nie, no my nie chcemy chyba wodza skinków. No to było dobre posunięcie, bo kasa ładnie wskoczyła. Fajnie jest się wbić na tą pustynię, bo tu mamy tak bogate, no tu z każda ziemia prawie coś wytwarza, więc ojeju. Okej, tutaj musimy wybudować na pewno. Kontrola nawet nie najgorzej, jak na tej legendarce. Królowie grobowców, tak jak właśnie sądziłem, oni tu tak pół na pół za nami przepadają. Kurde, wiedziałem, że on będzie tutaj w dół leciał. Ach, cwaniaczek. My go poboczną armią nie wybijemy raczej. Choć gdyby nam... No te miasto nam weźmie, zajmie nam raczej. Te skinki tego nie obronią. Warto byłoby się wrócić i go rozwalić. 11 poziom. No nie jest słaby.
No dobra, my mu zajmiemy w takim razie te miasto, rozwalimy mu wszystko. Tu by się przydał kolejny bohater. No trochę tak wyskoczył jak gumka z majtek. Kurde, no nie obronimy chyba tego. To miasto jest za słabe. No proszę bardzo. Wow, on zajął tą piramidę tam. Nie sądzę, żebyśmy mu zabili bohatera. Ale możemy spróbować. Możemy spróbować go tak obić, że... Kurde, on tak wskrzesi tę armię. Więc nie wiem, czy my możemy go tak obić, żeby... Te wargeisty mnie będą boleć. Kurde, kawaleria na złocie. 3 walki starczył i kawaleria na złocie prawie. Z tymi pałkami to są nie najgorszą jednostką, tylko ta... Czuję, że trochę zniszczy mnie... dyscyplina. Akurat taki kąt, a oni mają takie liczebne te jednostki. O kurde. No, tak właśnie się martwiłem, że te wargeisty mi wybiją wszystko. No, straciliśmy kurde jeden element zaskoczenia. Kurde, tymi czarami to nas leje ostro. Okej. Trochę po swoich za bardzo przejechałem, ale... Nie da się... O. Tak, ustawmy.
A, nie wygramy tego. Jakbyśmy mieli Saurusy, byśmy to wygrali, ale... Bez Saurusów nie jesteśmy w stanie tego wygrać. No nie ugramy tego, choć bardzo duża szansa jest ugrać to. Tylko bohater nie może paść. My to wygramy. Coś tak czuję. Tylko, że to jest dwóch tych bohaterów i to będzie problemem. No, on jeszcze ma manę, to jest jakieś nieporozumienie. To, że on się będzie leczył, nie? Nie złamiemy mu tej dyscypliny. Jest to, że komputer oszukuje, że on ma nieskończoną manę, nie? Moglibyśmy jeszcze spróbować inaczej. Choć to już i tak armia jest za słaba. Trochę to zrąbałem, bo mogliśmy inaczej to spróbować zrobić. No kurczę, wam powiem lipa, nie? Lipa straszna, bo to jest to, że ci bohaterowie tu ugrali. Gdybyśmy mieli jakiegoś bohatera, który mógłby walczyć z nimi w zwarciu, albo jakąś chociaż jedną, dwie jednostki, które by w zwarciu dały radę. A jest to, że komputer oszukuje na dyscyplinie, więc... Bo on się nie złamie, nie? No, słabo, słabo. Ten widzę ucieka. Kurde, zabawne te straty, ale możemy sobie na to pozwolić. Dobra, my musimy w Antok budować armię. Tutaj musimy budować armię. Czarodziej. Czy wojownik? Kurde, wojownika trzeba wziąć. I tu jeszcze globalnie armię robić. W sumie to też nam się może przydać. Okej. Co tu mamy w garnizonie? No, też szału nie ma. Dobra, armia się tu uzupełnia, to damy radę.
No trochę szkoda, nie? Bo szczerze widziałem światełko w tunelu. Delikatnie mu tam drgnęła ta dyscyplina. Jakbyśmy się szybciej wycofali. Tylko, że jak oni by się wycofali, mogliby stracić te nasze skinki szybko tą dyscyplinę. U nas dyscyplina po prostu zgięła. No, on będzie siedział jeszcze pewnie jedną turę w tym mieście. Mam nadzieję. Bo ja bym chciał go pokonać właśnie w następnej tej bitwie. No to jest to, że jaszczury mają bardzo bogate tereny, mają dużo surowców i mogą też chociaż z kimś pohandlować dzięki temu. Mam nadzieję, że on jeszcze się nie ruszył stąd. Nie ruszył się, dobrze. Ruszył się tutaj za to. No, musimy to zmienić trochę, musimy zrobić tak. No trochę nam tu namieszał w tych planach. My tu sobie możemy rekrutować tą armię. To nam nic nie szkodzi. Przyda nam się taka mocniejsza też armia. Tutaj by się garnizon może nawet przydał, ale się tak zastanawiam właśnie nad nim. Te stegadony też by mnie tam cieszyły bardzo. No, będziemy w tą stronę uderzać. No, wampiry to już RIP. No tu mamy już Saurusy, no to Saurusy to już zdecydowanie bardziej się sobie gdzieś tam poradzą. O kurde, on miał wojnę chyba z Sigmarem. O nie! Tak mi się wydaje. Chyba, że miał pakt, o nie agresję, teraz już nie wiem. Miał ma wojnę, to sobie zepsuliśmy ze Sigmarem. Ajajaj. Trochę tyle to nie zauważyłem tej wojny. Wiecie co? Wyślemy głównego tutaj bohatera. Niech on wykończy Manfreda i tyle. A ten zajmie drzewo. Bo tu w drzewie nic nie ma takiego mocnego. No, tak to zrobimy. No, Sigmara i tak w sumie byśmy rozwalili. Bo ja chciałbym nawet nim całą pustynię podbić, więc... No, Manfred już widzi swoją klęskę. Jeszcze wyszedł z miasta. Myśli, że miasto wezmę, ja go najpierw wykończę. Tu nam się kontrola zepsuła przez to. No Saurusy to już jest inny kalkulator, proszę ja bardzo. A my go nie chwycimy, okej. Cwaniak. No to my sobie regniemy armię. Gdzie się tam śpieszyć? No w sumie jesteśmy na takim wypasie, że... Tutaj się bunt nam niestety zrobi. Ale wygląda to dosyć przyzwoicie. Teraz tylko upolować Manfreda, wykończyć zwierzę ludzi i automatycznie w górę. Jeszcze nas zaatakował, no co za gość. Poboczny bohater go prawie wykończył z armią słabych skinków. A on teraz bez wargeistów, bez kawalerii. Nie, została jedna kawaleria, no przepraszam. No ambitnie wam powiem.
Nie mogę. Tak, tak. No zróbmy to samo, co zrobiliśmy wcześniej. Okej. A, jeszcze tutaj zapomniałem o tym pseudogarnizonie. Kurde, wybijają mi te jednostki. A, bo ma tych kuszników, zapomniałem, sorry. A musimy ich chyba wysadzić, wiecie? Prawie zwyciężyliśmy, spoko. No, przyjdzie on tam do nas w końcu, czy nie? My wycofajmy się tutaj. A patrzcie, to ci kusznicy nawet wrócili. A, dawać go tutaj. Jak ten bohater mu zginie, to on już nic nie zrobi. No. No i to by było na tyle, Manfred, no. Niestety. Dobrze, bo chociaż mi tam nic już nie zniszczy.
No z Sigmarem na luzie, bo Sigmara można bardzo łatwo pokonać, bo Imperium jest słabe na początku, dopóki nie mają mocnych tych jednostek, to z Imperium w ogóle długo się rozwija, oni też idą w kawalerię, gdzie my się na przykład kawalerii w ogóle nie musimy przejmować, mając Saurusy. Ale równo armia ładnie idzie. No z kasą naprawdę idzie kozacko tutaj. No, kasa jest... Palce lizać. O, patrzcie, błogosławione skinki jeszcze dostaniemy. Super. Jak widzicie, z kasą jest bardzo dobrze. Tu może ten rozwój, żeby tą kontrolę podnieść. Tu możemy to miasto główne rozbudować, choć te z tym diamentami zdecydowanie lepiej, bo więcej kasy będzie. Tik-tak, no tik-tak jak tik-tak, no tik-tak jest tik-taktowaty. Doświadczenie dla jednostek, amunicja, o. Czyli jednak była amunicja. Amunicja. Chodź, czemu ten kołczan potrzebny? A tutaj sobie podejdziemy, zablokujemy. Nie no, jak dla mnie, powiem wam, elegancko tutaj to wyszło wszystko. Nie ma naprawdę do czego się tutaj doczepić. A może metalu? Metal też spoko. Dobra, moi drodzy, kończymy 20 tur tik-takiem. W sumie 21. Dzięki za oglądanie. Jeśli wam się podobało, zostaw lajka, zostaw suba. Powiem wam, że nawet mnie zaciekawiło, żeby faktycznie im dłużej zagrać, więc możliwe, że coś z tego się pojawi. Dzięki za oglądanie. Cześć, cześć!